Cześć, witam Was. Na początek chcę Was uspokoić, aż taki okrutny nie jestem. Dzisiaj o Andrzeju nie będzie, nie, aż tak wredny nie będę i aż tak Was katować nie będę, ale będę na tyle wredny, że dzisiaj głównym bohaterem będzie nasze słońce narodu, zbawiciel, strateg tysiąclecia, drugi Piłsudski, Jarosław zawsze dziewica Kaczyński. O Kaczyńskim można by pisać, mówić dużo. I dzisiaj, dawno się jego nie czepiałem, więc postanowiłem dzisiaj poświęcić mu swój i wasz cenny czas. Moi drodzy, to co widzicie na tym zdjęciu za mną, to jest łeb hydry, która przez tyle lat niszczyła prawo, praworządność, demokrację w Polsce. A teraz staje na tym rubieżnym, że tak powiem, czerepie, aby móc nadal to czynić. Czyli złodziejstwo, korupcję w tej pisowskiej mafii. To można porównać jedynie do takich kremlowskich czy białoruskich standardów. A chciwość, pazerność czy bezwzględność do mentalności takich dzikich Hunów czy Gotów. Nie można zapomnieć też oczywiście o kłamstwie, krętactwie oraz oszczerstwie, które stały się jednymi z najważniejszych elementów uprawiania, nazwijmy to, polityki oraz zdobycia i utrzymania przez nich władzy. W sumie chyba cały cywilizowany i demokratyczny świat przeciera oczy ze zdziwienia, że naród, który zapoczątkował upadek sowieckiego imperium zła, naród, który wydał takich ludzi jak Gieremek, Morawiecki, Wałęsa, Kuroń i wielu innych bardzo zacnych ludzi, wielu innych bohaterów walczących z komunistycznym totalitaryzmem o wolną, demokratyczną i praworządną Polskę, dopuścił do tego, aby takie aspołeczne, amoralne, bezwzględne męty i szumowiny oraz psychiczni, postkomunistyczni dewianci tyle lat niszczyli oraz grabili nasz kraj. I powiem Wam, cały czas żyję po tych wyborach nadzieją, że po odcięciu łba tej hydrze szyja zostanie dokładnie wypalona, aby czerep, ten czerep właśnie, nigdy już nie odrósł. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ja przynajmniej takie wrażenie odnoszę, że w PiS już chyba nikt lub prawie nikt nie wierzy w to, że Kaczyński pod swoim przywództwem może jeszcze podnieść partię z kolan. Tak naprawdę te lokalne struktury walą się jak domek z kart. Powiem Wam tak, moi drodzy, pojawianie się w mediach i narracja Kaczyńskiego oraz jego świty nie przekonuje już nawet chyba betonu wyborczego, a nad aferami związanymi z kradzieżą publicznych pieniędzy nikt już tak naprawdę nie nadąża. Co trzyma jeszcze Kaczyńskiego w fotelu prezesa? Powiem Wam, że wydaje mi się, że tylko i wyłącznie haki, które latami kolekcjonował na tych swoich wszystkich przybocznych. Ta skala przekrętów jest już tak gigantyczna, że nawet owe haki nie pozwolą na dłuższą metę temu niedoszłemu dyktatorowi grania pierwszych skrzypiec. Definitywnie brakuje mu takiej, można powiedzieć, ogólnopolskiej szczujni, która wcześniej dawała mu nieograniczone możliwości manipulacji i propagandy.
No a ten ściek Sakiewicza, który stał się takim, można powiedzieć, ostatnim przyczółkiem dla wszelkiej maści propagandzistów, manipulatorów, wydaje mi się, że nie ma szans na powtórzenie numeru z mediami publicznymi. Kaczyński co jakiś czas budzi się do aktywności opłacanych wcześniej, nie wiem jak ich nazwać, bo nie nazwę ich dziennikarzami, propagandzistów z ogólnopolskich mediów, ale i oni nie są w stanie zakłamać tak naprawdę rzeczywistości. I powiem wam tak, taki cichy wyścig szczurów po schedę po Kaczyńskim zaczął się już jakiś czas temu. Ale teraz ten, który publicznie i bezwzględnie i zdecydowanie rzuci rękawice o przywództwo Kaczyńskiemu, ma szansę. Być może dlatego teraz tam jest walka z Morawieckim, jak wiecie. By cokolwiek jeszcze ugrać, zwłaszcza dla siebie. No, mówię tu o Morawieckim, no bo też ma chrapkę Jaki. No jest kilku takich, co się tam kąsa o przywództwo właśnie po PiS-ie. W pisowskich kuluarach panuje jednak taka destrukcyjna atmosfera, że teraz już każdy myśli tylko o tym, jak uniknąć odpowiedzialności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Lojalność tam w PiS-ie jest już towarem deficytowym, a fakty są takie, że przysłowiowy nóż w plecy prezesowi może wbić jego najbardziej zaufana osoba. Reasumując, PiS w obecnej formie nie ma najmniejszych szans na przetrwanie, a w prezesa tak naprawdę no, już nikt nie wierzy lub jest to grupka osób, którą można policzyć na palcach jednej ręki. A delegalizacja tej partii, czy rozpad jest no niemalże nieunikniony. I tutaj zaklinanie rzeczywistości w mediach oraz ostatnie takie oddziały niedoszłego Napoleona działa jedynie doraźnie i nie zmieni już faktu upadku tego, nazwijmy to, dzieła życia małego degenerata moralnego. Przestań kłamać, oszukiwać ludzi! Przestań oszukiwać ludzi! Oj, złodziej wieńca tu stoi. Złodzieju wieńca! Moi drodzy, powiem wam tak, być może się ze mną zgodzicie, być może nie. Wielu ludzi mówi o tym, że Kaczyński jest inteligentny, że jest strategiem politycznym, że jest geniuszem. A mi osobiście, być może się ze mną nie zgadzacie, on po prostu trafił na głupich ludzi, których otumanił, a oni mu po prostu uwierzyli i stworzyli ten niby sukces PiS. Oczywiście pomógł mu w tym wydatnie durny i pazerny kler, żyrując jego bezeceństwa. Licząc na to, że kasa będzie się sypać ciągle i nie wiadomo skąd, no bo tutaj nie ukrywajmy, kler za kasę zrobi wszystko. Nawet będzie wychwalał samego diabła. No ale jakby na to nie patrzeć, skończyło się tak, jak się skończyło, czyli prawie katastrofą Polski. Cały geniusz Kaczyńskiego właśnie wychodzi po 8 latach jego rządów, nazwijmy to. Nie wiem, czy pamiętacie, czy wpadło tam wam to w ucho, w oko. W którymś z wywiadów Kaczyński powiedział tak. I uwaga, cytuję. W imieniu całej ludzkości będę bronił cywilizacji chrześcijańskiej. Powiem wam, że dziadkowi no już nieźle na dekiel siadło. No, chciałoby się krzyknąć Matko Bosko Częstochowsko,
On już zaczyna reprezentować no, całą ludzkość. No jak wiecie, też już tam planuje zmieniać sądownictwo Wielkiej Brytanii, ale o tym może później. Inna ciekawostka, nie wiem czy zauważyliście, ale przez te 8 lat rządów PiS Rosja nigdy nie skrytykowała postępowania Kaczyńskiego ani jego partii. Była cisza jak makiem zasiał. I wiecie co? Uważam, że wszystko, co robi PiS, jest w żywotnym interesie Kremla. Główny cel to rozbić Unię Europejską i PiS, no to książkowo to realizuje. No ale tutaj przypomnę, bo o tym też niejednokrotnie mówiłem i myślę, że to no, jest, że tak powiem, kontynuacja tego, co było sprzed laty. Czyli spotkania Kaczyńskiego ze szpiegiem KGB, Wasinem. Obsypywanie pieniędzmi i polityczno-biznesowe imperium Kaczyńskiego. Anatolij Wasin, szpieg, oficer KGB, zapraszał Kaczyńskiego do swojego mieszkania na Saskiej Kępie. Pili razem alkohol, rozmawiali sobie o polityce. Mieszkanie tego oficera KGB było okablowane, wyposażone w mikrofony, kamery. I to jest oczywiste, że w ten sposób sowieckie służby zdobyły porządne archiwum materiałów. W tym samym czasie Kaczyński zostaje dosłownie obsypywany pieniędzmi. To są dziesiątki miliardów ówczesnych złotych, no to przed denominacją. Także no, tych pieniędzy nie dostał za nic. Zresztą nie wiem, czy wiecie, w 1988 roku Kaczyński był na przyjęciu w ambasadzie Związku Radzieckiego z okazji rocznicy rewolucji październikowej. Ambasada była agenturą Związku Radzieckiego KGB. Rosjanie w tym czasie nie zapraszali nie swoich ludzi. Kaczyński na rocznicę bolszewików poszedł do ambasady na zaproszenie. No, jak wiecie, w czasach ciężkiego komunizmu z pewnością opozycjonisty czy wroga Rosji by tam nie zaprosili. Kaczyński sam twierdził, że on poszedł tam z ciekawości. No to skoro on, jak sam twierdzi, jest jednym z najmądrzejszych ludzi na świecie, no takim strategiem, przewidującym człowiekiem, to powinien doskonale wiedzieć, że na rocznicę bolszewików nie chodzi się tak, jak się nie chodzi na urodziny Hitlera, nawet z ciekawości. I o tym każdy porządny Polak wie. No Kaczyński mógł tego nie wiedzieć. No dobra, teraz przeskoczymy w czasy współczesne. Moi drodzy, jak wiecie, Kaczyński no, na punkcie Tuska ma książkowego pierdolca. Ale no, skoro ma na punkcie Tuska, to rzecz jasna ma też takiego książkowego pierdolca na punkcie Niemiec. I wyobraźcie sobie, że ten zatwierdziały tetryk twierdzi, że 100 niemieckich żołnierzy, 100, pamiętajcie, nie 1000, nie 2000, tylko 100 niemieckich żołnierzy, którzy pomagali powodzianom, to początek okupacji i niepodległości Polski. Nie robię sobie jaj teraz. Mówię to całkiem poważnie. Kaczyńskiemu już tak wali na dekiel, że on czuje, czy widzi zagrożenie niepodległości Polski w 100 niemieckich żołnierzach, którzy pomagają powodzianom. Ja już pominę oczywisty fakt, że tak jak Polska, tak i Niemcy są w NATO.
Pomijając fakt historii, jaka nasze narody dzieliła, no w obecnym czasie jesteśmy sojusznikami, jakby na to nie patrzeć. Jesteśmy w jednym pakcie wojskowym. Ale według Kaczyńskiego 100 żołnierzy to początek okupacji Polski przez Niemcy. I nie robię sobie jaj, zresztą posłuchajcie na własne uszy z ust naszego najjaśniejszego Jarosława Zawsze Dziewicy. No, facet kwalifikuje się według mnie do tworek już naprawdę natychmiast. Posłuchajcie. Kolejny element do opisu sytuacji załamującej się kompletnie praworządności i załamującej się kompletnie demokracji. No za chwilę nastąpi także załamanie się naszej suwerenności, już i tak ograniczonej, i naszej niepodległości. I w tym kontekście wspomnę o tym zupełnie niepotrzebnym z punktu widzenia merytorycznego wprowadzaniu do Polski 100 niemieckich żołnierzy. Powtarzam, my bez tych żołnierzy sobie świetnie damy radę, natomiast to jest taka próba, to jest takie przyzwyczajenia Polaków do tego, by tu niemieccy żołnierze byli obecni. A przypomnę, że Tusk w pewnym momencie mówił o perspektywie przywrócenia tutaj porządku przy pomocy obcych sił, że to jest jakby alternatywa, przed którą stoimy, jeżeli tymi metodami demokracji walczącej to się nie uda, więc też warto to mieć w tej chwili w pamięci, także jeśli się ocenia ten incydent, bo w końcu 100 żołnierzy to jest tylko incydent, ale incydent naprawdę bardzo, bardzo ważny. No rzecz jasna, moi drodzy, tępy pisowski elektorat już to podłapał i już po internetach lata, że Tusk sprowadza Niemców do Polski, że szykuje się do okupacji, że będzie wykorzystywał niemieckich żołnierzy do zniewalania polskich patriotów, katolików. Nie wiem, może już tam gdzieś szykują jakiś ruch oporu, podziemie, zaczynają okopy kopać, bo no wyobraźcie sobie, 100 niemieckich żołnierzy Bundeswehry jest na ziemiach polskich. Trzeba normalnie poderwać, nie wiem, żołnierzy Chrystusa, niewolników Marii, siły specjalne Boga, no, na generała zrobić Bąkiewicza. No, ruszenie pospolite, czas, nie wiem, wydać broni i różańce bojowe, bo 100 Niemców przyszło pomagać powodzianom. Tragedia narodowa, coś strasznego. Tylko że, i teraz uwaga, moi kochani pisowcy, chciałbym wam zakomunikować, uprzejmie donieść, że w czasie panowania jeszcze pisowskiej okupacji Polski, było to w styczniu 2023 roku, uwaga, za zgodą Dudy, tak, waszego prezydenta tysiąclecia, który tak mocno dba o polskie interesy. Dudusia, jeszcze 2 razy wrzucę jego wypowiedzi, tak żebyście sobie odświeżyli pamięć, jak on dba, czy on bardziej dba o Polskę, czy o kogo innego, ale to zobaczycie za chwilę. Ale nie odbiegając od tematu. Czyli w styczniu 23 roku za zgodą Andrzeja Dudy na Lubelszczyznę, wyobraźcie sobie, przyjechało nie 100, ale kilkuset niemieckich żołnierzy. I tu uwaga, nie pomagać powodzianom czy po klęsce powodziowej, nie. Do obsługi systemu Patriot. Wyobrażacie to sobie? Niemieccy żołnierze będą obsługiwać rakiety. I co wy na to, pisiorki? A czemu o tym powiedziałem? No byłem na tyle wredny. To tak odnośnie właśnie tego pierdolenia, tego plugawego starego dziada, że Tusk przyzwyczaja Polaków do obecności w Polsce niemieckich wojsk. Więc skoro Tusk przyzwyczaja
Polaków do obecności niemieckich wojsk w Polsce, bo wydał zgodę na pomoc 100 żołnierzy, żeby pomagało powodzianom, to co robił Kaczyński z Dudą, pozwalając kilkuset niemieckim żołnierzom obsługiwać system Patriot w Polsce i to na Lubelszczyźnie. Przecież to zdrada stanu, to zamach, to... Teraz sobie wyobraźcie, jakie by było ujadanie, jakie by było skamlanie, ile by było gadania, gdyby to tu za Tuska takie coś się wydarzyło. No ale to zrobił wódz Jarosław Zawsze Dziewica Kaczyński, więc nie ma o czym gadać, no cichosza, nie? Większe zagrożenie jest 100 żołnierzy bez broni, pomagający powodzianom, niż kilkuset żołnierzy obsługujących rakiety Patriot. Brawo! Logika pisowców nigdy mnie nie przestanie zadziwiać. Wczoraj była rocznica rzezi wołyńskiej. Dlaczego Polska nie postawi prezydentowi Zełeńskiemu takiego warunku? Okej, drodzy przyjaciele, pomagamy wam nadal, ale musicie się zgodzić na ekshumację polskich ofiar wołyń. Ja wiem, że polityka jest brutalna, ale ja powiem tak. Stawianie ultimatum państwu, które zostało zaatakowane przez Rosję i które dzisiaj broni się przed Rosją, która także wspólnie mordowała oba nasze narody, no ja osobiście mam wątpliwości, czy powinniśmy to... Moi drodzy, nie wiem, czy wy odnosicie takie wrażenie, ale jak sięgam pamięcią, powiem wam tak, wychodzenie z komunizmu to była bułka z masłem w porównaniu z wychodzeniem z kaczyzmu. I tutaj po tych 8 czy 9 miesiącach, gdy PiS stracił władzę, to chyba tutaj mogę śmiało powiedzieć, że jednak komuniści mieli więcej klasy. Bo po przegranych wyborach po prostu z podniesioną głową wynieśli swoje komunistyczne flagi z budynku Sejmu i po prostu oddali władzę. No oczywiście część przeszła do PiS-u i tak dalej, ale wydaje mi się, że komuniści z większą klasą oddali władzę niż pisowcy. Druga sprawa. Kaczyński podobno zostanie oskarżony o przywództwo czy współudział w zorganizowanej grupie przestępczej czy o charakterze zbrojnym. Podobne oskarżenia miał Jaruzelski. Jak pamiętacie, nie bronię tego człowieka, ale tutaj daję porównania. Jak pamiętacie, Jaruzelski stawiał się na stali sądowej z podniesioną głową. Nie kombinował, nie uchylał się, tylko stanął przed wymiarem sprawiedliwości. A teraz porównajcie, co wyprawiają pisowcy, żeby uniknąć sprawiedliwości. Podobno niewinni nie mają się czego bać. I tutaj zobaczcie, ten komunista Jaruzelski miał też, no, że tak powiedzmy, nazwijmy to pełnię władzy i tak dalej. Zrobił co zrobił. Zrobił chyba nawet, zrobił gorsze rzeczy niż Kaczyński, jeśli chodzi, bo wprowadził stan wojenny i tak dalej. Chociaż podejrzewam, że i Kaczyński byłby do tego zdolny, gdyby tak dalej jeszcze porządził. Ale pomijając ten fakt, Jaruzelski wprowadził stan wojenny, przez niego zginęli ludzie, ale potem stawiał się przed obliczem wymiaru sprawiedliwości, przed sądem, odpowiadał z godnością za swoje czyny. A teraz porównajcie kaczystów czy Kaczyńskiego. Uchylają się, kombinują, lawirują i nie broniąc komunistów, nie broniąc Jaruzelskiego,
Ale powiem wam, że ci komuniści, ten Jaruzelski miał większe jaja i więcej godności niż Kaczyński i ta cała jego wierchuszka. Bo jakby na to nie patrzeć, Jarosław K. był, jest, na póki co, szefem zorganizowanej grupy przestępczej, znany w półświadku jako pan prezes. Wygrał w swoim czasie wybory, współpracując z innymi bardzo wpływowym przestępcą z Torunia o pseudonimie Ojciec Dyrektor. Po zdobyciu władzy za pomocą swoich ludzi, w większości recydywiści z wyrokami, rozmontował wszystkie ważne struktury państwowe w taki sposób, aby nic nie działało prawidłowo. Po przejęciu całkowitej kontroli nad państwem mógł bezkarnie kraść, robić co mu się żywnie podoba, ponieważ wymiar sprawiedliwości oraz policja były obsadzone jego zbirami. Tak naprawdę Kaczyński, według mnie osobiście, jest miernotą otaczającą się karierowiczami i nieudacznikami. Bez tej zgrai sługusów nie potrafiłby samodzielnie funkcjonować, nie przeżyłby samodzielnie ani jednego dnia. Ta jego nienawiść do ludzi jego tak owładnęła i tak naprawdę niewielu ludzi kiedyś po nim zapłacze. Kaczyński to jest taki waran z Komodo w ludzkiej postaci. Jest pokraczny, mlaska, sapie i ma jad w ślinie. I kogo, nie wiem, ukąsi, ugryzie, ten tym jadem po prostu jest zarażony. Ale tak naprawdę Kaczyński to jest wytwór takiego ohydnego, przedwojennego populizmu, będącego mieszanką ksenofobii, antysemityzmu, prawicowego, skrajnego katolicyzmu, takich ciągot autorytarnych. Po prostu to jest facet, który po prostu zieje nienawiścią do każdego, kto myśli, działa inaczej niż on by tego chciał. Ale z całą pewnością, moi drodzy, Kaczyński przejdzie do historii. Przejdzie do historii przynajmniej z 4 powodów. Bo nie było większego warchoła niż on od czasów rozbiorów. Nikt w Europie od czasów Goebbelsa nie posługiwał się tak intensywnie oszczerstwami, pomówieniami, kłamstwami, manipulacjami. Kaczyński odwrócił system wartości. Zło i, nie wiem, czynienie krzywdy stały się cnotą. Oczywiście, kiedy służyły PiS-owi, czy jemu samemu. I ostatnie, w którym przejdzie do historii, to jest to, że nikt od czasu Bieruta nie szczuł tak jednych Polaków przeciwko drugim. I z tych 4 powodów on na pewno przejdzie do historii. Ukraina nie upadła do dzisiaj. Dzięki bohaterstwu obrońców Ukrainy, dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy, ale także dzięki wsparciu. Moi drodzy, możecie się ze mną zgadzać lub nie, ale według mnie właśnie Kaczyński, jego działania wskrzesiły w Polsce dyktaturę, fanatyzm religijny, nienawiść, homofobię, nietolerancję, rasizm, można było tak długo wymieniać. I powiem wam, że dla mnie Kaczyński i ta cała jego banda pisowców to jest największy i najgroźniejszy wirus, jaki w Polsce mógł się przytrafić w powojennej historii. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale w reakcji na działania prokuratury względem sprawców sprzeniewierzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości, Kaczyński zapowiedział, i to publicznie, że po ewentualnym powrocie do władzy
uchwalenie nowej konstytucji większością inną niż 2/3 głosów, gdyby takiej nie miał, oraz orzeczenie wyroków od 10 lat do dożywocia dla polityków obecnego rządu na czele z Tuskiem. Czyli taki prawdziwy program na trzeci rząd PiS jest mniej więcej jasny. Totalitaryzm. Kaczyński będzie zmieniał konstytucję, nie patrząc na to, co jest teraz zapisane. Oni teraz krzyczą, że Tusk łamie konstytucję, przepisy, ale sam zapowiedział, że jego nie będzie interesowało to, że jak nie będzie miał 2/3 głosów. On i tak zmieni konstytucję tak, żeby od 10 lat do dożywocia wsadzać opozycję. Więc te ich krzyki o łamaniu prawa, o łamaniu konstytucji, to jest takie, wiecie, typowo pisowskie. Już wiadomo, że jak pisowcy przejdą do władzy, zresztą ja wam powiem szczerze, że ja Kaczyńskiemu wierzę. Tu akurat mu wierzę, bo wiem, że on jest do tego zdolny i on będzie, jak dojdzie do władzy, będzie zamykał nie patrząc na to, czy ktoś na to zasłużył, czy nie. Po prostu każdy z opozycji, wtedy będą gułagi, jeśli nie jakieś obozy. Zrobi po prostu Koreę. I ja jestem o tym przekonany i wierzę w to Kaczyńskiemu akurat. Moi drodzy, Kaczyński został przeszkolony przez Wasina. To jest ten jegomość na czarno-białym zdjęciu. Wasin to jest ktoś więcej niż zwykły agent KGB. To wysoki oficer KGB. I tak nam zainstalował Mariusza Kamińskiego, złamanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, czynnego alkoholika, na którego od dawna miały haki rosyjskie służby specjalne. O Macierewiczu już mówić tak naprawdę nie muszę, bo wszystko jest powszechnie znane. Kaczyński, Kamiński, Macierewicz to tylko 3, a zapewniam was, że jest ich dużo, dużo więcej. Pan były minister Macierewicz na sali. Przecież pan minister Macierewicz wstrzymał na przykład zakup mundurów dla polskiego wojska na 2 lata, gdzie ukompletowanie spadło do 40%. I jak można było dla polskich żołnierzy nie kupować mundurów? Pan minister Macierewicz o kilka lat opóźnił zakup patriotów dla Polski. My dzisiaj mamy 1 baterię systemu Patriot, mielibyśmy pewnie już na tym etapie 4. Przecież to są elementy, które są faktem. To są sprawy, które są dość oczywiste. Jeżeli chodzi o kwestie, prosiłbym, żeby pan Macierewicz nie krzyczał. Teraz pozwólcie, że powiem kilka słów do wyborców PiS, do fanatyków PiS, do sympatyków PiS, do twardego elektoratu PiS, po prostu do pisiorków. Moi drodzy, powiem wam szczerze, że naprawdę mocno się zastanawiam, jak wam to wszystko się spina do kupy. Przez 8 lat wasz wszechmocny Kaczyński był decyzyjny, trzymał za mordę wszystko i wszystkich, a po utracie władzy bez grama zażenowania jedzie z narracją, że nic nie mógł, o niczym nie decydował, nic nie wiedział, a za mordę był trzymany przez Tuska, a Tusk przez Niemcy. Kaczyński trzepał Pegasusem nawet takich jełopów jak Suski, ale złodziejską bandę Ziobry załatwił dopiero dyktafon jego podwładnego. Kaczyński tak bardzo dbał o górników, że zasuwali po australijski węgiel do Gdańska,
A was, moje drogie pisiory, wysyłał po chrust do lasu, bo drewno zdążył wywieźć Chińczykom. Kaczyński tak bardzo dbał o rolników, że karmił was, drodzy wyborcy PiS-u, między innymi was, chlebem z robaczywej ukraińskiej pszenicy. Tak mocno dbał o odporność, że ruską rakietę wyniuchał mu koń po 2 miesiącach w lesie pod Bydgoszczą. Nie wiem, znaczy wiem, może inaczej. Wiem, moi drodzy, drodzy wyborcy PiS, że nie potraficie liczyć. Nie czaicie, czym jest inflacja, ale żeby nie wiedzieć, czym jest nurt rzeki i łykać brednie o Niemcach, którzy zarżnęli nam Odrę. Pamiętacie to, co Odra była zatruta, że nam Niemcy zatruli i to popłynęło w górę Odry, a potem w dół. No. To tak samo można powiedzieć, że wy, drogie moje pisiorki, próchnice zębów macie od wciągania cukru dupą. No to jest na tej samej zasadzie. Naprawdę zastanawiam się, co, drodzy pisowcy, macie w głowach, żeby w czasach bezpośredniego zagrożenia wojną ze wschodu stawiać na lidera, mówię tu o Kaczyńskim, który bredzi o grzybiarzach, którzy wyżerali kartofle dzikom. Ciekawi mnie też inna sprawa, że no, jedziecie po Tusku, okej, macie do tego pełne prawo. Jedziecie po Tusku jak po burej suce. No i tak powiedziałem, okej, macie do tego pełne prawo, ale dziwi mnie, że nie wadzi wam człowiek, który własnemu premierowi pozwala klepać się po plecach ze zwolennikami Putina. Putina, rzekomego mordercy jego własnego brata. No, logika wasza jest naprawdę nieodgadniona. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko w porządku? Tak, trening robię. Co robisz? Trening. Trening? Trening? Na tę równowagę, trening. 10. rundę robię, nie? 10. rundę. Tak, idę na papieroskę. Ja to nie jest pięknie, tak na flagi, nie? Jest trening, nie wszystko w porządku, nie jestem pijany, jestem ten. No jeszcze chyba. Ale sobie robię trening, bo tak mam kamienie i robię trening, nie? Kamienie swoje mam. No, widzieliście w tym materiale opaska biało-czerwona, orzełek na klapie, to z całą pewnością polski patriota, katolik, wyborca PiS-u jak nic, no bo przecież lewactwo rzekomo wstydzi się orzełka, wstydzi się barw biało-czerwonych, tylko prawica, tylko ci prawdziwi Polacy, katolicy mają barwy narodowe na wierzchu noszą, także wnioskuję, że no zdecydowanie to był wyborca PiS. A widzicie, i bym zapomniał na śmierć. Moi drodzy, jak wiecie, Kaczyński ma swój własny świat, swoje własne kredki, swoją własną wizję. Jego świat nie jest taki mały, jakby się nam mogło wydawać. A o co chodzi? Otóż, moi kochani, w którymś tam wam filmiku wrzucałem, jak Jarosław się wypowiadał, że trzeba zreformować brytyjskie sądy. Tak, nie przesłyszeliście się. Nasz Jarosław, zawsze dziewica, Kaczyński, prezes, zbawca narodu, słońce narodu, chce teraz reformować brytyjskie sądy. Powiem wam tak, jeśli polski polityk partii obecnie opozycyjnej chce reformować sądy w innym kraju,
To znaczy, że albo ma zapędy mocno niebezpieczne i mające na celu przesunięcie granic Rzeczpospolitej, albo uważa, że jest człowiekiem jakiejś olbrzymiej, niezidentyfikowanej grupy wpływu. No ale mi na myśl przychodzą jedynie powiązania z Rosją i ich znane już przykłady wpływania na wybory w innych państwach. To wszystko jakoś składa się w logiczną całość. Kolekcja na przykład z prorosyjskimi politykami w Unii Europejskiej. Już nie wspomnę o pielgrzymkach do ciepłego człowieka Łukaszenki, czyli to już jest poza Unią Europejską, ale powiązane z Putinem. Wspieranie wyraźnie prorosyjskich Trumpa, Orbana, Le Pen. No i na koniec prezes Kaczyński myśli, że może brać udział w reformowaniu sądownictwa w innych krajach. No ten człowiek nie tylko ośmieszył się w oczach elektoratu umiarkowanego, że tak powiem, ale zapewnił członkowi swojej zorganizowanej grupy pisowskiej walentynki w angielskim areszcie. Chodzi o to, co tam chcieli dać 1,5 miliona kaucji, a nie, sąd się nie zgodził. Tak, kochani, ta wypowiedź posła Osła Kaczyńskiego dotrze do wyjątkowo wrażliwych na zewnętrzne wpływy próby nacisku na sądy angielskie. No, jaka partia, taki prezes. Wcześniej się zastanawiałem, powiem wam, co jest nie tak z tymi pisiorami. A to leją partnerki, a to psa za autem ciągną, a to nachlani nie dają spać innym jak menele. Powiem wam, że tak jak jestem przeciwny jakiś tam wielu płciom i tak dalej, ale w tym przypadku jestem za tym, aby powstała trzecia płeć. Pisowiec. Ni to kurwa, ni to osioł. No okej, moi drodzy, rozgadałem się. Będę powoli kończył. Materiału mam dużo więcej, ale to na nas. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Dzisiaj poświęciłem, miałem poświęcić jeszcze tam innym elementom pisowskim, ale to zostawię na następny raz. Podsumowując, moi kochani. Tak, wspominałem, Kaczyński jest jedną z gorszych plag, jakie spotkały nasz kraj i nie wiem, co Polska jako kraj zrobiła w swojej historii nie tak, że coś takiego jak Kaczyński i jego partia musiało nas spotkać. Bo Kaczyńskiego no nie powinno się życzyć nawet najgorszemu wrogowi. Ale jak to się mówi, przeżyliśmy komunistów, przeżyjemy i kaczystów. Także mam szczerą nadzieję, że ten człowiek, mimo że wyciera sobie gębę biało-czerwonymi barwami, że ma gębę pełną frazesów o polskości, o obronie polskości, każdy rozumny człowiek w Polsce wie doskonale, że jemu nie chodzi o Polskę, o Polaków, tylko o władzę absolutną. I każdy, kto obserwuje polską politykę, obserwował przez ostatnie 8 lat, no, musi być ślepy, głupi, głuchy i nie wiem, nie myśleć samodzielnie, logicznie, żeby nie widzieć tego wszystkiego. Jak wiecie, przez ponad 8 lat nadaję na tym kanale i pokazuję to wszystko. Być może czasami przesadzam, być może czasami coś powiem nietrafnie, źle,
oceniając, ale jak wiecie, ja przedstawiam moją subiektywną opinię na ten temat. Ale dla mnie trzeba naprawdę wyjątkowo nienawidzieć Polski, nienawidzieć Polaków, żeby popierać Kaczyńskiego i PiS. I mam szczerą nadzieję, że ten człowiek w końcu pójdzie na śmietnik historii i szybko o nim się zapomni i będą to tylko przykre wspomnienie, a PiS będzie przykrym epizodem w dziejach tego naszego wspaniałego kraju. Także kochani, na dzisiaj to tyle. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, za Wasze wpłaty. Naprawdę jest ich coraz więcej. Planuję coś dla Was przygotować ekstra, ale to za jakiś czas, a czemu to Wam powiem już niedługo. Na razie jeszcze jestem w trakcie negocjacji, że tak się wyrażę. Także moi drodzy, naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Bez Was by mnie tutaj nie było. Jesteście, no, że tak powiem, główną siłą tego kanału. Także dla wszystkich bez wyjątku wielkie, wielkie dzięki i ukłony z mojej strony za to, że jesteście, uczestniczycie w tym kanale. Jeszcze raz ogromne, ogromne dzięki. Także życzę miłej reszty niedzieli jak zawsze. No i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Tutaj, jak mogą Państwo zobaczyć, ta uliczka, która wiedzie w ten zaułek, najpierw w nią wjechał kierujący Audi, tutaj wiemy, że to jest Jan Pietrzak, rozbił się o blaszak, a później wyjechał i z bardzo dużą prędkością, jak tutaj usłyszeliśmy od świadków wydarzenia, wjechał już później w przychodnię. Teraz widzą Państwo budynek tej przychodni, oparł się o budynek. Te zniszczenia widać zarówno na parapetach, jak i też na obramowaniach okien i później wjechał aż przez krawężnik i potem uszkodził rurę. Tu też mogą Państwo to zobaczyć, aż w końcu wyhamował na płocie. Tam jest, znajduje się właśnie, widzą Państwo, zniszczone auto. To nie był wypadek. Policjant mi powiedział, żeby nie używać słowa wypadek, to była kolizja. To była kolizja. Po prostu nie było żadnego wypadku, była kolizja, a chodzi o to, że to było południe, bardzo wysoka temperatura, a ja byłem akurat u lekarza w ośrodku zdrowia w Wilanowie, gdzie mnie tam wspaniale przyjmowano, prawda, i umówiłem się, udało mi się zapisać do lekarza na środę. Okazuje się, że 2 dni za późno, bo trzeba się było umówić wcześniej, to mnie wyleczyli. Także ja miałem pewne kłopoty związane z ciśnieniem, bo ja jestem sercowiec i mam problemy z ciśnieniem. I chciałem pójść do lekarza, jestem zapisany na środę, no ale niestety przy wychodzeniu z tego ośrodka właśnie przyszła burza. Takie gwałtowne zdarzenie było w Wilanowie w południowych godzinach, burzy z upałem. I widocznie to mi jakoś zamąciło w głowie i trochę tak straciłem kontrolę nad samochodem, co znaczy, że to było na parkingu, na postoju i tam ucierpiały jakaś ściana, jakiś parkanik, jakiś ogródek trochę ucierpiał, ale nie było to ważnego, jakiegoś istotnego wypadku. Natomiast ja chcę przy okazji uświadomić rodakom, że nie wiem, czy nie jestem najstarszym kierowcą w Polsce w ogóle. Ja prawo jazdy zdawałem w 1954 roku. 70 lat równo jeżdżę samochodem. I nigdy przez 70 lat nie było wypadku z mojej winy. Nigdy. A przejechałem Polskę ze 100 razy, w tej z powrotem, Amerykę całą, prawda, Australię po lewej stronie, Afrykę Południową, wiele różnych państw, całą Europę. I nigdy nie było wypadku, także poczułem się tutaj zagrożony trochę i niepewny, że może nadchodzi taki wiek, żeby już z tym jeżdżeniem trochę się zastanowić, czy powinienem do samochodu wsiadać. Ale to tylko taka lekka dygresja.
Natomiast bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom, znajomym, którzy się odezwali, przypomnieli sobie, że istnieje, no i wszyscy dzwonili do mnie z życzeniami zdrowia. Serdecznie wam dziękuję, bardzo dziękuję i dziękuję paniom z tej przychodni w Wilanowie.